7 czerwiec, dzień dobry. W tym oto zakątku stoją doniczki z roślinami, które kupiłam na wyprzedaży. Dichelostem, maszczawik, zawilce, hyacynt kalifornijski. Szczawików to kilka odmian, jaskry. No i cóż, one powinny być w lepszych warunkach, ale tu się cebulki wybudzały, tu miały zacisznie, tu były okrywane białą agrowłókniną. Teraz przyszedł czas, żeby dać im miejsce takie, jak potrzebują. Może na zbyt późno to będzie, ale będzie. I zobaczcie, rozkwitł przepiękny jaskier. Miks od Benexa. Nie, sorry. Od cebule.pl, ale może to druga ich nazwa, drugiego sklepu, nie pamiętam. Taki piękniś, przepiękny. 7 marca były sadzone do donic. A gdybym je trzymała w ciepłym miejscu, choćby w foliaczku osłanianym agrowłókniną, w cieplejszych warunkach, to szybciej by zakwitły i kondycja byłaby ich lepsza. Tu jest zawilec anemon, czyli de Cayenne, również miks. I tak wygląda kwiatuś. Mniejszy, niepozorny. Jak dam im lepsze życie, tak jak zrobiłam to wczoraj kallelom, które prawie wszystkie zdołałam przesadzić, poza 1, 2, 3, 4, 5, zabrakło mi ziemi. No i sił też już nie było. To jak dam lepsze życie tym wszelkim, lepsze warunki, to i bulwki podrosną. Teraz zobaczcie, kolejny kwiatek z tych wyprzedażowych. Oczywiście jest jeszcze mszyca. Teraz 3 dni deszczy ma być. Już od za parę chwil w zasadzie ma się zacząć. Więc dopiero po tych deszczach opryskam wszystkie rośliny. Bardzo dużo mszyc na przeróżnych nasadzeniach jest tu u nas. Niby mogłabym pod wiatą spryskać, ale nie chce mi się preparatu dorabiać i potem, żeby stał, czekał, tracił, no wiecie, swe właściwości, skuteczność. Ta roślinka jest to Dichelostem macomgestum od Benexa, 7 marca również wysadzana. 5 sztuk było. Ona musi pięknie wyglądać, jak byłaby w tych lepszych warunkach, choćby pod chmurką. Dobra, co jeszcze kwitnie? Zanim przejdziemy do hedychium, to jest przepiękny szczawik. Straszliwie mi się podoba. Straszliwie. Zobaczcie, jakie ma liście. A odmiana? Szczawik chilijski. Adenophylla oxalis. No, listki to powalają, co? Szczawiki często dostajemy jako gratis od sprzedawców, gdy kupujemy cebulki, bulwki. Tu mam kolejny, ale jeszcze nie kwitnie. Jest to odmiana Hirta Gothenburg. 3 były tylko cebulki, bo to już troszkę droższa sprawa. Tak wyglądają listki. A jak u zwykłych szczawików wyglądają? O, zobaczcie Państwo, takie listki ma ten bardzo często rozdawany szczawik. A mnoży się to na potęgę. To jest nienamnożone. To również. Czyżby ten miał być inny? A nie. Takie same wzorki, tylko faza przebarwiania się jest tu na czubeczku. Tak. Takie ma kwiatuszki. One nie lubią, one nie boją się upałów. I spójrzcie, tu też są szczawiki. Ten przed chwilką pokazany. Same liście są ozdobne bardzo. Ale zobaczcie, zobaczcie. To jest szczawik, który również jako gratis dostałam. To byłam zaskoczona. Jeden, jedyny raz na taką ilość zakupów i gratisów dokładanych. Czasem są gratisami lilie, krokusy. No, ten jest, ale nie znam odmiany.
Strasznie jest śliczny. I szczawików jest na pewno paręnaście odmian. Tylko te odmianowe, tak zwane, to też jest zapewne odmiana. Tylko ja mówię pospolity. Najtańszy. Więc te odmianowe, szlachetne bardzo są drogie. To znaczy dużo droższe niż te pospolite. Kilkakrotnie. Niby to groszowa sprawa, ale wiecie. Droższe. Wszystko mam już obsadzone, prawie. Zostało trochę siewek kwiatów. I jeszcze zobaczcie, tu szczawik z najnowszego gratisu, jak wygląda. O, jest i lilia. Lilia Martagon. Grupa Martagon. Śliczna. O niedużych kwiatuszkach. Ale potrafi taki kandelabr wyrosnąć. I kilka odmian mam. Tu już szykuje się do zakwitu o różowych kwiatach. Ale chodźmy, chodźmy. A tu jakie piękne liście pomidorów. To pomidorów, tak, tak, variegata. Mam tu troszkę kwiatów w donicach. O, tu jest ten szczawik. Taki piękny, taki. I zobaczcie, co tu zakwitło. Jest ta niepospolita barwa. Krwawnik wysiany rok temu. Chciałam mieć inne kolory niż tylko taki powszechnie widywany. Coś jak to. No i już w 2 przypadkach jeszcze żółte powinny być. Krwawnik ekstra. Tu drugi. Ale pewnie najwięcej będzie tych właśnie. Piękne liście, bylina. Ja te siewki wszystkie razem posadziłam. Miałam rozsadzić, ale czasu nie było. Arbuziaki rosną, aczkolwiek pomalutku. Cynia. Dobra, ale przejdźmy dalej. Moja mała górka kwietna, taka mała, nadmiar ziemi. Parę dni temu tworzona. Z tym, że jak będą rośliny większe, to wtedy będzie co pokazywać, bo teraz to wiecie, dopiero się tworzy, rozwija, rośnie. W sumie niedawno wykiełkowało wiele roślin. A tu są wianeczniki, czyli hedychium. 3 odmiany miałam. Jakiś róż z żółtym, z pomarańczką. Tu mam wyczyszczone karpy. I one zimowały tak jak dalie, jak kanny. I stwierdzam, że na pewno lepiej, czyli w złych warunkach, w tym roku w złych, że na pewno lepiej to przechowywanie zniosły wianeczniki niż kanny. Wybudzone kiełki, widać. Niektóre z nich mają wąziutkie liście jak imbir, a niektóre takie szerokie, szersze od tych crinum, co tu widzimy. Różna jest wielkość bulw, ale oznaki życia są. Kiedyś 11 miesięcy wybudzał się wianecznik. Kupiłam tą samą odmianę razy 2 sztuki. Jedna wybudziła się tak jak i kanny, a druga 11 miesięcy potrzebowała. Więc to do gruntu zostało mi do posadzenia. Takie buły. Ale widać, że żyją. I te zostały do wyczyszczenia. Tu jest troszkę jeszcze co? Kanna, ale czy ona żyje? Jeszcze się kanna, Indica purpurea, zawieruszyła. Zobaczymy, też ją posadzę. Zobaczymy, czy żyje. Jakiś mieczyk. Czyli to są ostatnie moje rośliny, do których zaglądam. O, i tu jest jeszcze wianecznik Pink Princess, różowo kwitnący. On u mnie nie kwitł, to najnowszy nabytek. Ostatni z tych 3 kolorków. Ale czy żyje? Pewnie tak. No i zobaczcie, przechodzę do ostatnich roślin, które leżą tu. A cóż to za rośliny? Otóż około 3 tygodnie temu przyjechały, bo zajawkę mam na tę oto bylinę. Jakbym miała gdzie sadzić, co? Nie mam gdzie, ale chcę mieć Holender. To choroba chyba.
Co to za roślina? Bylina. Może ktoś zdążył podpis dojrzeć. Od sprzedawcy, od którego nie kupowałam, widać, że są zielone oznaki życia. Zaraz zajrzymy do środka. I tu mam w doniczce, nie pamiętam co, ale dlaczego w doniczce? Coś jak liście naparstnicy. Musiałam coś z nasion wysiewać, skoro jest w donicy. Czy ktoś mi podpowie, co to może być? Cóż ja mogłam wysiewać? Zapewne nie takie pospolite, tak mi się wydaje. Albo coś tu było posadzone i nasionko wpadło. Dobra, to się okaże. To teraz otwieramy. To są, szanowni państwo, floksy. Płomyk. Kilka odmian. Jest tu 6 odmian. To znaczy, to nie wiem jaka odmiana. Napisane jest płomyk pomarańczowy. Dalej. All in one. Blue Eyes. Laura. Czerwony. A tu mówiłam Peppermint Twist. Trochę może pokroczyć. Oto Laura. Korzonki są widoczne, zielone. A i tu też jest życie. W tym miejscu. Białe. Dobra, teraz Blue Eyes. Och, piękne, takie dwukolorowe to są. Wiecie, super na Allegro kupione. Jest tych ofert u różnych sprzedawców. Dobra, ważne, że żyją. Bylina. Barwy, naprawdę to są tak różne barwy. Teraz All in One. No tu już coś okazalszego jest. Ho, 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 ho. No to teraz akurat ziemia będzie mokra. 3 dni opadów. Jak dobrze pójdzie. Jest. Na razie największa. Tu czerwony. Też ciężkała torebeczka. Ha, dużo torfu. Ale życie jest. Dobra nasza. Jak sadzić? Zielonym do góry. Tak, tak, dobra. I już tu nic nie ma. Teraz Peppermint Twist. No, jest. Czyli materiał nasadzeniowy mam. Tak, oraz pomarańczowy, orange. Ptaki śpiewają. Temperatura bardzo przyjemna. Tak z 18 stopni, 20 to maks. No dobra, coś tu żyje. Korzenie są. Szyjka również. Na tym filmik zakończę. A roślinki niech rosną. Maciejka, pomidorek, jakiś nadwyżka, tam malutki, kanna, onętki, złocienie, a tu też kiełkują rośliny. Na razie nie pielę, bo nie wiem. Wzięłam pierwszy raz w życiu roślinkę o nazwie Malopę 11 maja. Nie wiem jak powinna wyglądać. To jest na pewno zielsko. Ale to... Może to jest Malopę? Może to? To jest zielsko. Tu jest aksamitka. Więc nie chcę się pozbawić. To jest raczej aksamitka. Chyba że podobne Malopę. To, może to jest też Malopę, a nie aksamitka. Diabli wiedzą. I tu jest Eastern Star złocień.
mak letni pełen nie wykiełkował. No dobrze, można by tak mówić, ale na tym zakończę i biorę się do dzieła. Ziemia przyjechała, dorobiona została już. I polecam Państwu przepyszne odmiany winorośli Einsete Seedles, bezpestkowe. To jest to rewelacyjne. W zeszłym roku mieliśmy 7 gronek. Sadzonka ma 3 lata lub 4. Tak słodkie jak miód, przepyszne. Musi dostać konstrukcję. Oraz Wiktor, który nam choruje. I w pierwszym roku pozwoliliśmy, by jedno grono się zawiązało. Dzięki temu wiemy, jak smakuje. Przepyszny. Wiktor. Einsete Seedles. I jeszcze gdzieś odmiana arocznej była równie pyszna. Ale nie wiem, czy to jest ta sadzonka, czy to jest jeszcze tam schowana. To co? Pozdrawiam. I zapraszam na kolejne filmy moje. Postaram się teraz już na bieżąco wrzucać. Ten film dziś nagrywam, 7, więc od razu przesyłam. Tu jest Wyspa Kwiatów, którą siałam kilka odcinków wstecz. Zgadywać mogę tylko, co tu się tworzy. Ale się tworzy. I będę wrzucała zaległe filmiki. Tak, które nagrywane od 25 maja były. A jeszcze Pozostały mi cynie, takie nędzne, ale kopa dostaną po deszczach, jak będą w gruncie rosły. I moje nieudane kleome, no, nie poradziły sobie. Mam nadzieję, że zdążą zakwitnąć w tym sezonie. Do widzenia.